Cześć, witam w kolejnym odcinku zdalnego eksperymentu. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o ekologii, a dokładnie o jednym zjawisku. Kiedy mówimy o negatywnym wpływie emisji dwutlenku węgla na przyrodę, zazwyczaj mówimy o wpływie na powietrze. Ale zapominamy, że ma też to duży wpływ na to, co pokrywa większość naszego globu, czyli wody, na przykład oceany. I dzisiaj właśnie o tym zakwaszeniu oceanów sobie powiemy. Przygotowałam bardzo proste doświadczenie, które pokazuje, że faktycznie ten dwutlenek węgla, który znajduje się w naszym powietrzu, ma również wpływ na wodę. Do kolby wsypałam troszeczkę sody oczyszczonej, a tutaj w zlewce mam ocet. Kiedy ocet połączę razem z sodą, powstanie gaz. Tym gazem właśnie jest dwutlenek węgla. Tutaj w dużej zlewce widzimy takie niebieskie zabarwienie. W środku znajduje się woda, ale dolałam do tego pewien odczynnik, dokładnie wskaźnik pH, który nazywa się błękit bromotymolowy. On właśnie tutaj w takim lekko zasadowym odczynie ma taki niebieskawy kolor. Jeśli zamieni się na kolor żółty, oznacza to, że będzie odczyn kwaśny. Zobaczymy, czy nam to się stanie. Teraz widzimy, połączymy rurką te dwa naczynia. Dodatkowe naczynia, aby zakryć później górę, aby ten gaz tylko leciał przez rurkę. Mam nadzieję, że rurka nam nie wyskoczy. Do dzieła. Jak widzimy, gaz przedostaje się przez rurkę, ponieważ powstają nam w naszej wodzie bąbelki. Obserwujmy, czy zaczyna zmieniać się kolor. Widzimy, że z niebieskiego zmienia się taki zielonkawy, czyli odczyn się zmienia. Teraz obecnie jest odczynem takim obojętnym, ponieważ jest zielony. Dolejemy może jeszcze trochę octu. Jak widzimy, odczyn robi się coraz bardziej kwaśny, ponieważ widzimy żółty kolor. To najlepiej chyba będzie widać na tle mojego białego fartucha, że faktycznie nasz płyn, który był wcześniej niebieski, ma teraz kolor żółty. Jak powiedziałam, to oznacza, że to jest odczyn kwaśny. A co się stało? Po prostu dwutlenek z powietrza rozpuścił się w wodzie i woda się zakwasiła. Już widzimy, że faktycznie dwutlenek węgla, który znajduje się w powietrzu, ma wpływ również na oceany. Ale jaki wpływ wywiera on na organizmy żyjące właśnie w tych wodach? Jak ktoś hoduje z Państwa kwiaty, wie, że niektóre kwiaty potrzebują gleby bardziej zasadowej, niektóre bardziej kwaśnej i w nich właśnie lepiej żyją. Zazwyczaj właśnie organizmy potrzebują takiego bardziej zasadowo obojętnego odczynu wody, aby dobrze się rozwijać. Jeśli zakwasimy nasze oceany, to organizmy zaczną umierać. Prosty przykład, chociażby taka muszelka. Na pewno Państwo wiedzą, że wiele organizmów jest pokryty właśnie takim wapiennym pancerzykiem. Tutaj mamy muszelkę, którą z łatwością możemy znaleźć na naszej gdyńskiej plaży. Umieścimy ją w zlewce z octem. Co możemy od razu zauważyć? Otóż z muszelki zaczyna wydostawać się gaz. Po prostu muszelka, a dokładnie ten wapień, zaczyna się rozpuszczać w naszym occie. Ocet jest kwasem. Dlatego właśnie pokazujemy dzięki temu, co się dzieje z muszelkami w kwaśnych oceanach. Możecie wykonać takie doświadczenie w domu. Jeśli troszeczkę poczekacie, to po jakimś czasie zobaczycie oto właśnie taki efekt. Tą muszelkę włożyłam jakieś pół godziny temu i jak widzimy, praktycznie cała już się rozpuściła. Dzięki tym dwóm prostym eksperymentom widzimy, że nie tylko zatruwamy swoje powietrze, ale również organizmy żyjące w wodach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia później. Cześć!